freedom. We take the battle to them. Siema, strona Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy troszkę o Rise of Kingdoms, o tym, co się w ostatnich dniach podziało. Też o takich rzeczach, których no, nie nagrywałem wam ostatnio filmiki, bo nie było mnie jakby tak w domu i niektóre dwa projekty takie, które były przygotowane do nagrania, to się troszeczkę wysypały ze względu na czas niektórych innych graczy, więc no przez cały czas jesteśmy, tak powiedzieć, tutaj w terenie, przez cały czas tutaj działamy i gramy. Teraz jest, jak widzicie, okres taki, gdzie jesteśmy w fazie już, gdzie kończymy zabawę w Rise of Kingdoms, jeżeli chodzi o KVK. Będzie zaraz okres jałowy i będzie tu się wszystko wyjaśniało. Teraz jak widzicie, no to już Wielki Zik został przejęty przez 1568. Oni już tam to wszystko trzymają. Za niedługo 22 się otwiera o północy migracja. 25 kończymy KVK. Czyli jakby tak powiedzieć, no za parę dni migracja do danego KD będzie open. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie tam, wiadomo, zmienić królestwo, bo czasem też tak bywa. No a my co? No my tutaj sobie pomalutku robimy też tych karłaków na wyższym poziomie. Jak widzicie, wojska dużo nie mam, bo niestety to wojsko zostało mi dość mocno przetrzepione. Ja tutaj tak robię jakimiś takimi, wiecie, low marszami, byleby to zrobić, prawda? Więc no tak niestety muszę tutaj z tym sobie działać. Co mogę wam powiedzieć ogólnie przyszłościowo, bo już takie pytania od was dostaję. Co będzie dalej? Czy ja mam zamiar jeszcze gdzieś grać? Czy ja mam zamiar jeszcze tutaj, jakby tak powiedzieć, coś porobić? Czy jest jakaś w ogóle opcja, że tutaj to KD się rozwinie? Czy jak to będzie wyglądało, wiecie, później? Powiem wam open, jak to jest odcinek ogólnie o Rise of Kingdoms i o tym, co się dzieje tutaj u mnie, no to mogę powiedzieć open, że w tym momencie nie wiem jeszcze, co będę robił dalej. Nie podjąłem decyzji. Ogólnie miałem tu plan taki, żeby no, grać do końca roku i mieliśmy tutaj takie rozmowy też, że będziemy tutaj tworzyć coś fajnego. No, jak widzicie, czasem nie wszystko się układa tak, byśmy chcieli. Niestety, nie ma tak, że będzie wszystko idealnie, prawda? Więc no, zastanawiam się nad paroma rzeczami, paroma kwestiami. Na razie tutaj przez cały czas pracujemy nad wzmocnieniem tego KD. Mamy dużo w ostatnim chętnych, bardzo też dużo graczy z, jakby tak powiedzieć, International, też dużo graczy z Królestwa 3202 do nas się wybiera, więc no można powiedzieć open, że też inne KD gracze do nas chcą przychodzić i głównie to są zagraniczni gracze, ale też mamy paru Polaków, więc fajnie, że to tutaj dalej się, jakby tak powiedzieć, toczy, dalej, że tutaj staramy się to rozwinąć. No ale wiecie, no, wszystko ma swoje też czas. Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądała dalsza przygoda, co nam się uda tutaj osiągnąć przed kolejnym KVK, bo kolejny KVK na pewno będzie no, gdzieś na drugi skip, może trzeci skip. Wszystko się od kiwiki, jakie będziemy mieli. Nie będę ukrywał, tak jak mówiłem wam nieraz, że Heroic Anthem, czy też Tide of War to jest, o, tak widzicie, ja już nic nie mam, taczki wysłam, to są chyba najlepiej zbalansowane KVK, więc myślę, że my pójdziemy w tą stronę, jeżeli chodzi o przyszły KVK, no wszystko się od tego, jak nam uda się dobrać, ilu graczy nas odwiedzić, tak, przejść do naszego KD. A z nowości w ostatnim czasie, nie wiem czy widzieliście, ale pojawił się pan YSG Museum, tak, dokładnie w Museum. Czyli ktoś, kto nie miał odblokowanego tego trzeciego stage'a, a nie ma co robić z tymi monetkami, zapraszam, można odblokować, bo tak jak wam mówiłem wcześniej, 5%, a 7% to jest jednak duża różnica w damage'u i jeżeli ktoś gra na przykład na 2 marszułki, gdzie ma powiedzmy tam tego z Lianga, z Hermanem, a drugą parę tworzy z Budiką. Budika na przykład z YSG lub też Budika Ashur, bo tak też się gra. No to tutaj z tym YSG, z tym trzecim odpalonym, jak już powiedzieć, reliktem, no to może robić fajną muckę. Pytanie, jak to będzie wyglądało ogólnie. I tak jak mówiłem, ten odcinek będzie ogólnie o Rise of Kingdoms, ale też tutaj sobie wspomnimy troszeczkę o tym muzeum, jeżeli chodzi o YSG. I patrzmy sobie teraz tak. Jeżeli mamy YSG w tym momencie,
Mhm. No to YG poza tym, że na 5 targetów uderza 1700, no to wiadomo, że z każdym kolejnym celem jest 15% jest mniej. Jeżeli chodzi o sumę szału z kasza, premia do ataku, no to widzicie, to są troszeczkę stare buffy. To jest do garnizonu i to jest buff, który jest nieraz wykorzystywany, żeby boostować main dowódcę. 50% od obrażeń umiejętności to jest naprawdę dużo. I teraz mamy już tutaj napałnięcie strzału, czyli biegłość. Tak, widzicie tą pierwszą wersję. No i ogólnie powiecie, no dowódca KVK1, KVK2. Pomyślę, że teraz te 7% od umiejętności jest wzbogacane, tak? Czyli mamy, w tym momencie mam 5, a to będzie 12, czyli 7% więcej. No to w tym momencie po takiej muzeum, no i ESG będzie bił moim zdaniem mocniej. Ale czy mocniej od Ashura, który też jest grywalny, tak? Tego nie wiem. Ogólnie jak się popatrzy na statystyki, to popatrzcie. Ashur zadaje 1500 plus dodatkowy współczynnik obrażeń 1000, prawda? Jak sobie posegregujemy samych łuczników i mamy Ashura, i mamy Zelianga, no to on Zeliang nie ma jakichś tam dodatkowych, więc jakby na to nie patrzeć, Ashur gdzieś tam bije 1500 plus 1000 bezpośrednio obrażeń. No tutaj zaczyna przeważyć, ale mamy dalej te 7%, tak? Większy damage z 1700, więc to też robi robotę. Ale znowu Ashur ma premię do łuków, które tutaj może oczywiście jako pierwszy dowódca do rally to jest, więc on też tutaj musi być troszeczkę inaczej ułożony. Redukcja przy podstawowych obrażeń 3%, limit jest 3, tego chyba raczej nam się jakoś w openie nie przydaje, z tego co czytałem, bo to bardziej pod KVK. No i piąta tutaj umiejka, która jest moim zdaniem bardzo dobra. Łucznicy zyskują 30% PZ, 20% podstawowych obrażeń umiejętności. To też robi dodatkowe punkty, więc mi się zdaje, że fajny ten Ashur jest. No i teraz tak, kiedy mamy Wisonga, mamy YSG, niby Ashur wygląda oczywiście lepiej, no bo to jest nowy dowódca, więc musi wyglądać lepiej. No ale popatrzcie sobie teraz, jak to z Budiką jest. No Budika jest bardzo wytrzymalsza, tak? Czy w kolejnych 3 sekundach celu otrzymuje 30% obrażenia od umiejętności i masz szybkość marszu większą o 30%, czyli Budika 2300, 7% więcej. Powiem, że ma zrobioną, znaczy obstawiam tutaj, że Budika już jak jest na tej piątej, to już jakoś skaluje większa od obrażeń od 30%, 35%, więc tu troszkę mi dojdzie 7%, tak? Mogę tak powiedzieć po Isongu. No i Budika jest bardzo wytrzymała, bo premia do ataku, szybkości obrony, to też tworzy kolejne plusiki do tego dowódcy. Oczywiście redukcja obrażeń, podstawowych obrażeń, no to jest taki dowódca po open, który też powinien się długo trzymać. No i jeździ na plecach, może to być lepiej niż z Ashurem. Premia obrażeń łuczników przeciwnych wychodźcie, współczynnik leczenia, też bardzo fajny skill. No i oczywiście ostatni niewyleczająców to też jest pod Budikę, więc czy ten YSG będzie grywalny, czy też nie? Powiem wam szczerze, że nie mam tego pojęcia. Ja uważam, że tak, że powinien być grywalny, powinien sobie dawać radę, powinien sobie tutaj cisnąć z resztą ekipy i on powinien, jakby tak powiedzieć, wiecie, się rozwijać dalej, ten YSG, bo popatrzcie w tym momencie, kiedy to wyjdą te wszystkie rzeczy, które oni chcą tam wprowadzać, w ostatnim czasie co wam nagrywałem też filmik o tym, zaczyna robicie tak, że dużo ludzi mówi, nie róbcie tego, zabijacie grę, itp. itd., prawda? No ale kurde, jakieś zmiany muszą być zawsze na lepsze, prawda? Ja obstawiam, że tutaj chłopaki działają, tam dziewczyny działają bardzo logicznie, więc jeżeli chodzi o samo tutaj przygotowanie. I ogólnie jeżeli chodzi o KVK, no w tym momencie jesteśmy tak, widzicie na Heroic Anthem wersji Pionier. Widziałem filmiki o Mniarchiego, widziałem niektórych innych. Tam się przejeżdżają troszeczkę w naszym obozie ziemi w strefie 5. No ale to też musimy wziąć poprawkę na to, że nie byliśmy w tym wszyscy skami, że było 3202, którzy też tą aktywność w ogóle nie mają, gdzie to jest ponoć ich prime time. I wracamy tutaj do tematu, które tam rozwijaliśmy, że chodzi o wiki. Wybaczcie, ale po prostu była taka sytuacja, że mi coś wywaliło neta. Teraz jak widzicie, jestem w trakcie dalej bicia tych barbarzyńców, czy tam powiedzmy Karłaka. Ogólnie jak rozmawialiśmy o Rise of Kingdoms, o YSG, jak to parować, czy warto, ja powtórzę się tu, że słuchajcie, no jeżeli chcemy przycisnąć tego YSG, gracie łucznikami, macie te 2 marsze łuków, mi się zdaje, że YSG wam odda z tym muzeum, tym bardziej, że to ten trzeci stage jest naprawdę duży. Ja też się zastanawiam sam,
tylko że to zrobię, tylko z drugiej strony to zrobię, a niedługo będzie dostał, wiecie, łuków. 2, też nie mam drugiego giru pod łuki bardzo dobrego, więc ja muszę go sobie pomalutku tworzyć. Jeżeli chciałbym grać, wiecie, 2 łuki, 2 kawalerie i piechota, gdzie nawet mam w tym momencie mógłbym grać na 3 kawalerie, no ale kawaleria dopiero nowa dziś będzie za, urobkę, więc nie liczę na to, że zdążę, prawda? To sobie tak rozwinąć. Nie, żeby po prostu tej kawalerii później tego nie, żeby tej nowej kawalerii później nie mieć. Jeżeli chodzi o same też tutaj Rise of Kingdoms i wszelkie te tutaj przygotowania, rzeczy, które się dzieje z tym z rokiem, powiem wam, że dużo się tam dzieje w ostatnim roku, dużo zmian. Tak jak widzicie filmiki promujące to, że się będzie zmieniać rok, że będzie szedł do przodu, że w nowym roku dostaniemy dużo innych rzeczy, że to już nie jest ten sam rok, co był kiedyś, oni niby to pchają do przodu. Niektórzy twierdzą, słuchaj, no lepszy był stary rok. Każdy mógł grać, nie było takiego kwestii pay to win, widzieć, że my sobie nie damy rady, no to go, wiecie, on nie daje sobie rady, no to jego tam się zaraz podmieni, ściągnie się nowych graczy, nie? Już ludzie to ma problem, że ta gra nie ma takiego balansu. Niestety nie ma. Nie będę mówił, że ma, bo niestety nie ma. Nie ma co się nawet kryć, ale ta gra, ten balans, to wiadomo, że to jest kto najwięcej wada hajsu, nie? No taka jest prawda, tu nie ma co gdybać, że tak nie jest, bo tak jest. Więc zobaczymy, jak najbliższe eventy będą. To dzisiaj jest ostatni taki odcinek, który dla was nagrałem, jakby tak powiedzieć, dogrywałem po prostu, bo się po prostu musicie mi wybaczyć, ale się nie wyrobiłem ze wszystkim, też dlatego 2 odcinków ostatnio nie było. Więc no, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać przyszłościowo. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Jak coś będziemy tutaj w kontakcie, jak będzie moja przyszłość wyglądała i jak to wszystko będzie się toczyło, będę wam dawał znać na bieżąco. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki wielkie, że wspieracie kanał, że rozwijamy to. Dzięki, że przez cały czas ze mną jesteście, nawet jak mi tam parę dni było. Mam nadzieję, ponagrywać parę fajnych, ciekawych filmków dotyczących też mojego KVK, dotyczących tego, jak tutaj wszystko, jak ja też grałem. Już parę rzeczy wam też podawałem, ale też będę chciał to jakby rozbić na części stałe. No jak będą jakieś zmiany albo coś po prostu postanowię innego, też wam po prostu te informacje wrzucę, tak żebyście byli na bieżąco. Będziemy sobie na pewno w najbliższym czasie przerabiać też różne eventy, na pewno będziecie mieli filmik z modlitwy Esmeraldy, na pewno będziecie mieli jakby tak powiedzieć też tutaj informacje, co będzie na Jedwabnym, bo Jedwabny też będzie. Zrobimy filmik, który już jest 2 tygodni z nową czempioną Olimpii, bo ta Olimpia też, jakby tak powiedzieć, z moją taką no, kolejną opcją, na której gram, bo mi się bardzo podoba, tak. Nie zawsze takie, że jakiś event mi się podoba w tej grze, ale Olimpia jest naprawdę przyjemna, tak samo jak Liga Ozyrysa, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, jak to się będzie toczyć i jeszcze raz dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że tutaj się rozwijamy. Przez cały czas jakieś tematy to staram się rozwijać, pchać i was informować. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale na pewno będę starał się, żeby filmiki były przez cały czas. Nie było jakiejś tam przerwy, jak były teraz, no ale niestety czasem tak życie wybiera. Dzięki wielkie, jeszcze raz trzymajcie się, hej.